No to tak, jeżeli już mamy przed sobą właśnie nasze dzieło, nasze wspólne małe cacko, no to parę słów w ogóle na temat interfejsu w ogóle i zasadach właściwie tworzenia tego, co tutaj Państwo widzicie. No to widzimy tutaj głównie 4 bloki i 6 bloków poniżej, które są bardziej związane z taką obudową tej aplikacji niż samą aplikacją. Natomiast z tego samego otwierania tego pudełka ciasteczek, no to trzeba byłoby też sobie podkreślić jedną ważną rzecz. Przed każdym kliknięciem, przed włączeniem tej aplikacji pojawiają się informacje na temat zasad korzystania, na temat zasad użytkowania tej aplikacji i musimy dokładnie, czytelnie, ze zrozumieniem przeczytać wszystkie wprowadzenia, jeżeli chcemy w pełni korzystać z tej aplikacji. Znaczy, bardziej unikałbym i nie zachęcałbym do tego, żeby od razu zagłębiać się w te elementy, które nas interesują, bo przez to, że pominiemy właśnie te wprowadzenia, no możemy się czuć może nie rozczarowani, ale tacy nawet niepełni w tym, co oglądamy, co widzimy. Dlatego też każde właściwie okno, które my dysponujemy tutaj na naszym monitorze, no to 4 główne okna, czyli jako znajdź, czyli jak się wszyscy możemy domyśleć, jest to taka swego rodzaju wyszukiwarka elementów, które nas i wyłącznie interesują. Elementy diagnostyki różnicowej, czyli kolejny KMCR, co oczywiście odnosi się do skrót karty medycznych czynności ratunkowych, no i schematy badań podmiotowych i przedmiotowych, czyli to jako podsumowanie tego, czym się skupiała książka w dużej mierze. No ale też, żeby od samego początku też zacząć to opisywać, no to klikając w element znajdź, będzie krótkie wprowadzenie do tego, co się możemy spodziewać w samej wyszukiwarce, czyli właśnie choroby, objawy, czynniki ryzyka, farmakologia, notatki i wartość EBM. To sobie jak zarysowywać, żeby też nie siedzieć do 12 w nocy na temat tej aplikacji, bo to kilka godzin można w ogóle o tym mówić. Dlatego też większość podejrzewam, że słuchaczy sobie sami to odkryjecie we własnych, czy właśnie na dyżurze, czy właśnie w domowym zaciszu, tak że będziecie sobie to po kolei mogli przeglądać. No i teraz, jeżeli już klikniemy sobie właśnie w zaakceptowanie tego wprowadzenia, no to mamy tutaj główne menu, w którym widzimy właśnie w lewym górnym rogu odnośniki, czyli dysponujemy 432 chorobami, 494 objawy, 653 czynniki ryzyka jako przyczyny, farmakologii 50, wiadomo, bo jest opisywana farmakologia głównie z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego typu P, wartość EBM 151 elementów, no i notatki, o których też trzeba będzie powiedzieć, bo one tak naprawdę to one robią najwięcej roboty w tej aplikacji. Ale to od samego początku. Domyślnie, jeżeli wejdziemy sobie w tą zakładkę, no to przenosi nas to do wszystkich chorób, które mamy. No i teraz powiedzmy, że jeżeli interesuje nas dana choroba, powiedzmy, zaznaczmy sobie, no nie wiem, migrena powiedzmy, migrena. Jedyne właśnie, to do czego też zachęcam, żeby nie pisać pełnych fraz w wyszukiwaniu, jeżeli byśmy już z tego korzystali tak typowo zaawansowanie, tylko jeżeli wpiszemy sobie kilka liter frazy, która nas interesuje, no to już aplikacja sama nas odeśle do tego, o czym najprawdopodobniej myślimy. Musimy też pamiętać o tym, że ponad 400 chorób to może się wydawać dużo, ale to nie jest dużo. To jest tak naprawdę 1/3 bazy danych z ICD-10, aktualnie z ICD-10, także to są choroby, no to czym się sugerowałem? No to są choroby, które one są statystycznie najczęściej widoczne w klinicznych, w dokumentacji medycznej, którą uzyskujemy od pacjenta. Dlatego jakby właśnie te elementy bardziej mnie skłoniły do tego, żeby je wyłuskać pod kątem tych chorób i je tutaj wrzucić w tą aplikację i odpowiednio opisać. Także jeżeli mamy już frazę, nazwę, która nas interesuje, no to klikając w nią oczywiście możemy wejść dalej, co nas prowadzi do już typowej przynależności do czym jest migrena, czyli jako, że w klasyfikacji ICD-10 znajduje przynależność do chorób układu nerwowego, jest prosty opis, czym ta migrena jest, jak do tej migreny dochodzi, no i też dodatkowo jakby po lewej stronie tego ekranu widzimy też możliwość odniesienia się do objawów, czynników ryzyka, diagnostyki różnicowej, patofizjologii, patogenezy, proponowanej farmakologii czy ratownictwa. O tym też wspomnę sobie indywidualnie, bo to za chwileczkę zresztą. Opis mamy już docelowo zaznaczony. Objawy, które są charakterystyczne dla migreny, czyli to, czego się możemy albo w jakim obrazie klinicznym ta migrena może nam się przedstawiać.
I tutaj też dodam, odnośnie materiałów, które gromadziłem na temat potrzebne do tworzenia tej aplikacji, no to one są, tak jak podkreślałem i jeszcze raz podkreślę, z wiedzy podręcznikowej. To nie są dane pozyskiwane z internetu, tylko to jest twarda literatura, która jakby dała mi tą podstawę, że mogę się na niej swobodnie opierać i właściwie całe to piśmiennictwo, które jest ujęte, które myślę, że na początku też Państwo widzieli, no to każda publikacja, każda choroba, która tutaj jest, każdy objaw czy czynnik ryzyka znajduje swój opis i miejsce pochodzenia właśnie w tym piśmiennictwie. Także to jest w roli takiego mojego bezpieczeństwa. No, aplikacja musi mieć jakąś wartość, musi czymś być obudowana, no i właśnie dlatego też to piśmiennictwo jest takie obszerne. No, jak pamiętam, no ponad 450 w ogóle publikacji książkowych jest brana w charakterystyce właśnie piśmiennictwa, ale to sobie Państwo, wejdziemy do tego na chwilkę. Czyli mamy właśnie możliwość zaznaczenia sobie objawów, które są charakterystyczne dla migreny, charakterystyczne bardziej lub mniej. Tutaj nie ma rozrachunku, tak samo jak czynniki ryzyka, czyli właściwie wszystkie te czynniki, które mogą stanowić przyczynę do wystąpienia migrenowego bólu głowy. Diagnostyka różnicowa, którą również widzimy, no to daje nam możliwość oczywiście krótkiego wprowadzenia i dodatkowo przechodzimy tutaj do elementów tych jednostek chorobowych, które mogą być różnicowane z migreną, ale to też musicie Państwo wiedzieć, że to jest podstawowa diagnostyka różnicowa, to nie jest wersja zaawansowana, to jest całkowity taki pogląd tylko, żeby rozbudować naszą wiedzę medyczną, naszą z perspektywy ratownictwa medycznego. Także mamy tutaj odnośnik, powiedzmy, że migrena, jako że ból głowy, mogą być zaburzenia widzenia, nudności, wymioty. Mamy odnośnik właśnie na przykład do guza mózgu, gdzie jeżeli go klikniemy, no to znowu nas przechodzi do kolejnej zakładki, gdzie możemy sobie w ten guz mózgu jako definicję wejść. No i dodatkowo, że guz mózgu już jest stanem zagrożenia życia, to ta choroba z tej perspektywy jest opisana z możliwym ryzykiem. Właśnie dlaczego jest stanem zagrożenia życia, jest argumentacja, że ryzyko rozwoju epilepsji i powikłań z tym związanych, wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, także wszystkie choroby, które są ujęte w aplikacji, te, które są zaznaczone jako klasyfikacja zagrażająca życiu, no to mają właśnie takie tego typu intuicyjne, proste, przejrzyste opisy. No ale więc jeżeli wyjdziemy sobie z tego, bo guz mózgu nas nie interesuje, no to przechodzimy sobie oczywiście do migreny. Jakbyśmy chcieli wrócić do guza mózgu, no to mamy klepsydrę, gdzie sobie możemy płynnie przechodzić pomiędzy dwoma jednostkami chorobowymi. O czym warto wspomnieć, na razie ta zakładka ostatnio przeglądanych wspiera do 5 ostatnich elementów, które były kliknięte, więc to z pewnością będzie później rozbudowywane. Obecnie to wspiera do 5 ostatnich elementów. Ale wystarczające, bo tak z perspektywy właśnie jak kogoś interesuje dany dział, no to kręci się właśnie w tych 5 elementach, tych najbardziej te, które są typowe właśnie do tego głównego rozpoznania, w którym się bawimy. No ale dobrze, no to jest, jeżeli jesteśmy przy tej migrenie i wchodzimy w patofizjologię i patogenezę, czyli to jest tak samo opis, można by powiedzieć, taki całkowicie podstawowy. To jest opis, który ma na celu jakby przybliżyć nam zrozumienie tej choroby, żebyśmy nawet z perspektywy studentów, no w dużej mierze ta aplikacja jest nie tylko dla zaawansowanych ratowników, którzy na co dzień pracują od 10 tam 15 lat w systemie, tylko również dla studentów ratownictwa, żeby oni nie uczyli się chorób na pamięć, żeby oni bardziej te choroby oni je zrozumieli, jak one wyglądają. Jeżeli uczymy się na pamięć, no to najpewniej o tym zapomnimy za jakiś czas, zwłaszcza jeżeli nie będziemy z tym obcować. To jest też tak, jak można by powiedzieć, że w ratownictwie się obserwuje zjawisko takiego tendencyjnego rozwoju, że jeżeli jest ratownik, którego bardziej interesuje dział neurologii, no to wiadomo, że ten dział chirurgii czy chorób wewnętrznych no będzie gdzieś tam na dalszym planie. No normalne, zrozumiałe. A natomiast jeżeli kogoś znowu interesuje badanie brzucha, czynniki chirurgiczne, ginekologiczne czy internistyczne w oparciu o te bóle brzucha, no to wiadomo, że będzie w tym bardziej rozbudowany niż z kolei w pozostałych elementach, które też są dla nas z perspektywy ratownictwa. Dlatego tutaj ta aplikacja, ona ma na celu właśnie ujednolicić te schematy tych opisów, żeby wszystko było dobre i przejrzyście zrozumiałe. Także, no co, mamy możliwość przejścia dalej, czyli zapoznaliśmy się z treścią tutaj tej patofizjologii i patogenezy. No i krótki opis jako wpływ czynników ryzyka, podatności osobniczej i od strzałki. Czyli to powoduje to powoduje jako skurcz naczyń mózgowych, to powoduje fazę aury, potem jest rozszerzenie naczyń, zwiększenie ich przepuszczalności, co powoduje wystąpienie objawów klinicznych. Także to są takie, można powiedzieć, może nie tyle, że bardzo proste opisy, bo w książce, tak,
to jeszcze do tego się odniosę, że jeżeli jak książka była komentowana, to nie powiem też przez jakie środowisko, ale spotkałem się właśnie z taką opinią, że jak to było, jak ja to mówiłem, że to jest, że obnażyłem medycynę jak zwykłą ladacznicę. No, można powiedzieć, że medycyna nie jest sztuką, tylko nauką ścisłą, więc im nauka jest prostsza, tym łatwiej dojść dalej, prawda? I tutaj po tej patofizjologii, patogenezie jest proponowana farmakologia w oparciu o leki, które dysponujemy w ambulansie jako zespół ratownictwa medycznego typu P. Dodałem tą farmakologię i teraz w tej farmakologii, czy właśnie proponowanej farmakologii, czy proponowanym ratownictwie, to ja wszedłem teraz na zaminowany teren, bo w obszarze tylu publikacji, tylu artykułów naukowych, tylu podręczników, które wydawane są właściwie z bardzo dużą częstotliwością, znajdują się bardzo duże, może nie duże, ale detalistyczne rozbieżności, których nie da się z tej perspektywy uniknąć. I tutaj uśmiech w kierunku właśnie wszystkich ratowników, którzy będą tworzyć nasze izby ratownicze, że będziecie mieli też mnóstwo pracy nad tym, żeby ujednolicić dla ratowników procedury. Ja nie mogę się tego doczekać właściwie, kiedy to nastąpi, bo wtedy będziemy mieli możliwość płynnej, prostej pracy na określonych zasadach i określonych standardach. Także też dziękujemy za to, co robicie i trzymamy za Was kciuki i liczymy właśnie, że doprowadzicie tę sprawę do finalnego końca, pozytywnego końca dla nas wszystkich. Dlatego tutaj, tak jak mówię, odnośnie tej proponowanej farmakologii, i tutaj, co tutaj w tym widzimy właśnie w tej farmakologii? No, widzimy wszystkie leki z wybranej literatury, która podkreśla zasady stosowania tej farmakoterapii. Czyli widzimy tutaj Dexaven, widzimy tutaj leki z grupy NLPZ-ów, widzimy tutaj nieopioidowe leki przeciwbólowe, metoklopramid i te wszystkie leki, jeżeli byśmy mieli w nie kliknąć, no oczywiście jak najbardziej możemy. Jeżeli klikniemy sobie powiedzmy w lek typu Dexaven, no to będziemy mieli argumentację, dlaczego jest wskazany w momencie migrenowego bólu głowy, dlaczego powinniśmy go podać i kiedy powinniśmy rozważyć jego podanie. No i też dodatkowo dawka. No, dawka 10 mg. No czemu tak jest albo 8, albo 16, albo 4, tak się dziwnie liczy. Też jestem zdziwiony, ale to jest, tak jak mówię, wszystko zaczerpnięte z literatury medycznej. Jeżeli jest tak w grubym podręczniku, no to też nie jest moją rolą, żeby ten podręcznik podważać, zwłaszcza, że jeżeli jest ten podręcznik tworzony przez bardzo znakomite autorytety w dziedzinie medycyny, to już, tak jak mówię, my jako ratownictwo jesteśmy w dużej mierze grupą wykonawczą, a decyzyjną, no to już myślę, że całkiem niebawem. No ale co dalej? Zawsze możemy wejść sobie w informacje o tym leku, no i jeżeli w ten lek sobie już wejdziemy, no to mamy informacje o tym leku, czyli wskazania do stosowania, czyli wtedy, kiedy możemy sobie taki lek podać, możemy sobie, idąc dalej, w kolejnych kafelkach mamy opis mechanizmu działania w oparciu o farmakokinetykę, również ujęte w kilku zdaniach, żeby nie rozpisywać tego na 4-5 stron A4, tylko żeby to było proste, przyjazne i przejrzyste, ale jednocześnie zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. No i tak samo mamy prosty opis, jaki efekt uzyskamy w skali makro od podania Dexavenu do efektu, który my chcemy uzyskać, czyli właśnie podanie Dexavenu przez cały mechanizm, który zaczyna się tworzyć w organizmie w ustroju do momentu zmniejszenia stanu zapalnego, reakcji alergicznej, zmniejszenia obrzęków powodzenia zapalnego, czy też właśnie zwiększenia stężenia glukozy we krwi. I tutaj przede wszystkim tak samo to, co jest istotne z tej perspektywy, no to są też również wskazania i przeciwwskazania. Czyli jeżeli już klikniemy sobie w tą zakładkę, no to mamy już typowo wskazania dla chorób, dla objawów i dla czynników ryzyka, właśnie lek w postaci Dexavenu. No tutaj widzimy, że jest w 14 chorobach, no i ma tajemnicze na czerwono 23. No to kliknijmy w to. No i teraz lek możemy mieć wskazany właśnie w przypadku astmy, w przypadku migreny, w przypadku POHP. No i mamy tą migrenę, z którą pracujemy od samego początku włączenia naszej aplikacji. No to jeżeli mamy miejsca wskazane, żeby ten lek podać, to mamy też przeciwwskazane. Czyli wszystkie elementy, wszystkie choroby, które ten lek nie byłby wskazany. Wszystko oczywiście zgodnie z literaturą podmiotu i literaturą przedmiotu twardych podręczników.
Co jest tutaj innowacyjne w tej kwestii, no to, że zdecydowałem się dodać interakcję tego leku. Czyli w tym momencie, kiedy prowadzimy interwencję, kiedy przeprowadzamy wywiad, sample, wywiad old-card, wywiad, który dotyczy informacji chorobowych pacjenta, o dokumentacji medycznej, z którą się zapoznaliśmy i mamy przegląd leków, jakie pacjent zażywa, to mamy możliwość rozważenia, czy Dexaven w połączeniu na przykład z insuliną, jaki może być efekt, czego się możemy spodziewać. Czyli w tym momencie właśnie prosty, na zasadzie prostej kalkulacji matematycznej, czyli jako Dexaven plus insulina równa się i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie tutaj prosty, intuicyjny opis, żeby to też nie było bardzo rozciągnięte, bardzo rozległe, żeby to umiejętnie budowało wiedzę medyczną, ale też żeby to nie przytłaczało. Z tej perspektywy, jak pracujemy z tą jedną jednostką chorobową, no to o przytłaczaniu mówiąc, jednostek chorobowych jest 400 ponad, więc teoretycznie jest co robić przez cały rok z tą aplikacją. Także tutaj właśnie nawet z tej perspektywy, jakbym się znowu mógł odnieść do książki, no to ja z książki od momentu jej wydania kilka razy korzystałem, a tą aplikację zabieram normalnie do pracy na wizyty. Często się do niej odnoszę, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie niespecyficzne sytuacje, niespecyficzne kwestie. Zawsze sobie mam możliwość, żeby sobie to kliknąć. Po prostu mam możliwość wzięcia książki na wizytę. To jest właśnie dobre. I po interakcjach leku, wracając właśnie do kwestii dawkowania, no to mamy możliwość właśnie przejścia sobie w dawkowanie, gdzie wyrzuci nas do kolejnego okienka, gdzie mamy możliwość właśnie zapoznania się w dawkowaniu w jednostkach chorobowych, w jednostkach objawowych, właśnie jednostka chorobowa oznaczona innym logiem niż ikonka właśnie objawu, czy nawet jako czynnika ryzyka. Ale to sobie o tym też powiemy sobie to później. Także to jest najistotniejsze właśnie w tym. Tutaj, co jest też istotne, że jeżeli byśmy sobie mieli to cofnąć, oczywiście, bo pracujemy więc wracamy sobie do migreny i tutaj warto było powiedzieć na temat notatek. I teraz tak, aplikacja, ona jest przygotowana w ten sposób, że ona ewoluuje razem z użytkownikiem, że jeżeli ratownik, który korzysta z tej aplikacji, ciągle pogłębia wiedzę, czyta jakąś książkę, nawet w formie luźnej rozmowy, personel szpitalny, lekarz, jakiś konsultant, gdzie wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, gdzie ktoś nawet nam może powiedzieć, z jakiej książki korzystać, albo nawet usłyszeć, że jest inne postępowanie na podstawie jakiejś literatury, no to zawsze możemy sobie kliknąć notatkę i tą notatkę stworzyć, czyli w tym momencie, że tutaj warto wspomnieć o tym, że ten system tworzenia notatek obowiązuje do każdego elementu, który może zostać, że tak powiem, kliknięty. Każdy element, który znajduje się w aplikacji, do niego może być przypisana własna unikalna notatka, która będzie zawsze wyświetlana dla tego elementu. Tak jak mój brat pisze notatki do migreny, one będą zapisane tylko w migrenie. Tak, no zaraz to pokażemy właściwie, bo jeżeli sobie zapiszemy tak na szybko właśnie tą notatkę i powiedzmy wyszlibyśmy całkowicie do ekranu głównego aplikacji, no i teraz jeżeli byśmy sobie chcieli tą notatkę odnaleźć w całej tej bazie, tak jeszcze, żeby było bardziej przejrzyście, w ten sposób robimy, no to ta notatka już jest zapisana właśnie w pamięci aplikacji. Co jest też istotne z technicznego punktu widzenia, no to jest to, że Jakub zaimplementował tą opcję, że zapisujesz, jak to mówisz? To jest jako odnośnik. To cała ta notatka, możesz kliknąć w ten element, to jest oczywiście wprowadzenie. Jest to odnośnik do całego tego elementu, do którego była dopisywana notatka. Ona się wyświetla jako ostatni element, w którym to było opisane. Można ją modyfikować z tego panelu, można ją usunąć, bądź też oczywiście dodać coś nowego i zapisać ponownie. No właśnie, z racji tego, że przy migrenie nie robimy to i to, no to, że usuwamy notatkę, wracając do ekranu głównego, już tej notatki nie ma. Także jak widziałem też od niektórych testerów, którzy bawili się tą aplikacją przed tą oficjalną premierą, no to mieli bardzo dużo zapisanych notatek i to jeszcze właśnie z takich źródeł, gdzie nawet ja z tych źródeł nie korzystałem. Właśnie to jest moim zdaniem najważniejsza część tej aplikacji. To nawet można byłoby zrobić aplikację, która jest z notatek i myślę, że też by to nawet przeszło, ale tutaj właśnie zaimplementowaliśmy to, bo daliśmy możliwość użytkownikowi rozwój ewolucji tej aplikacji razem z użytkownikiem.
Jacek, wyobraź sobie, jedziesz na kurs ALS-u, gdzie dowiadujesz się nowych rzeczy, żaden problem, żeby stworzyć taką notatkę, nawet z perspektywy głównego pulpitu, że powiedzmy Zgadzam się. tworzysz na przykład nowe zalecenia. Teraz, drodzy Państwo, tylko informacja. Ktoś napisał, co to za aplikacja? Dopiero dołączyłam. W zaminowanym terenie 2.0. Tak się nazywa aplikacja. No i teraz zobacz, jeżeli sobie dasz nowe zalecenia, zapiszesz sobie tą notatkę, no to wtedy znowu wychodząc, to teraz ta notatka, ona znajduje się zapisanych tutaj w notatkach. Widzisz, jak tutaj mamy kwestię właśnie chorób, objawów, czynników ryzyka, to tutaj mamy zapisaną własną notatkę z nowymi zaleceniami EPALS, powiedzmy. Tam możemy wpisać całkowicie wszystko, ale no właśnie, i to jest to ograniczenie, że możemy wpisać tak naprawdę wszystko, dlatego też dobrze jest, że jeżeli popieramy się czymś, no to żeby to było na pewno nowe, albo żeby to było twardym podręcznikiem poparte, albo najnowszą wiedzą medyczną z artykułów naukowych. No tak jak mówię, że no, rynek ratowniczy no, dzieli się na podręcznikowców i na artykułowców. No, wiadomo, że myślę, że z czasem, tak jak będzie się rozwijała nasza Izba Ratowników, no to myślę, że to będzie wszystko ujednolicone. No a jak to będzie ujednolicone, no to znowu z perspektywy technicznego, to co Jakub właśnie też powiedział, zaktualizowanie takiej aplikacji, no to jest kwestia jednego weekendu, gdzie właściwie jest grupa chorób, które będą jakby w naszych standardach postępowania, no to można zmienić całe ratownictwo, można dodać nową farmakologię na podstawie leków, które już mamy. Także to jest właściwie nawet z perspektywy dewelopera jako mnie, dodać nowy lek to jest kwestia godziny, dwóch. Oczywiście o ile mam wszystkie podręczniki i całą literaturę na biurku. No także no moim zdaniem, no Jakub, no rewelacja, że ty na to wpadłeś w ogóle, żeby coś takiego zaimplementować i żeby to jeszcze było z odnośnikami do różnych elementów. No to tutaj sądzę, że jeszcze warto wspomnieć w kwestii tych własnych notatek, które mogą być stworzone, dodawane i zmieniane. Aplikacja działa całkowicie w trybie offline. Internet jest wymagany tylko do pobrania najnowszych wersji oraz nie pobieramy żadnych danych, które są tutaj wpisywane. Aplikacja działa kompletnie lokalnie, nie wymaga elementu poza samymi aktualizacjami. No to prawda, no dlatego też no, każdy może się rozwijać indywidualnie właściwie, czy potem no, ktoś ma tak samo aplikację i no słuchaj Igor, bo akurat wpadły nowe zalecenia dotyczące hemofilii, a skąd masz? No ze strony ministerialnej, no to git, no to w takim razie też sobie to pobiorę, też sobie mogę to zobaczyć, też można zaktualizować i właśnie w dużej mierze, jak będziemy jeszcze robić podsumowanie na temat tej aplikacji, to jeszcze chciałbym właśnie się pochylić nad jedną rzeczą, ale to już jak będziemy przy samym końcu. Czyli jak sobie wróciliśmy właśnie do tego głównego menu, nie, bo z Migreną już się chyba rozstaliśmy, prawda? No to idąc dalej, kolejny element, który bym chciał tutaj poruszyć, to są te objawy, 494 objawy, ale one też, oczywiście po przeczytaniu wprowadzenia, te objawy, które one są tutaj ujęte, no to one nie są tylko i wyłącznie pustymi kafelkami. Jeżeli byśmy chcieli sobie zobaczyć objaw w postaci pierwszy z brzegu właściwie, asymetria twarzy, no to możemy sobie kliknąć właśnie tą asymetrię twarzy i to znowu nas przeniesie do opisu prostego, czyli asymetria twarzy jako widoczne zaburzenie symetrii twarzy. Krótki, prosty opis, ale poniżej są najczęstsze patologie, jednostki chorobowe, które tą asymetrię twarzy mogą i też wymienione właśnie jako porażenie nerwu twarzowego, jako udar mózgu, jako wady wrodzone i tak nawet po całkowicie zeskrolowaniu urazy, operacje, choroby mięśniowe i to wszystko właśnie mamy tutaj możliwość sobie poprzeglądania na szybko. Najbardziej podstawowe, najbardziej intuicyjne i najbardziej proste i przejrzyste. Tak, żeby, no powiedzmy nawet będąc w trakcie, albo może nie w trakcie, tylko jadąc na interwencję, mamy niespecyficzny objaw, który możemy sobie wpisać, no to wpisujemy sobie objaw i mamy możliwość przejrzenia go. Ja też nie gwarantuję, że ta aplikacja ona zawiera wszystkie objawy, jakie są, ale myślę, że z perspektywy obserwacji na pewno większość. To tak jak mówię, to jest z perspektywy obserwacji i jeżeli jest kwestia coś nowego do dodania, no to taki jest plan, że wychodzi coś nowego, wychodzi nowa aktualizacja, w nowej aktualizacji są informacje o tym, co jest na nowo dodane, tak żeby użytkownik też nie czuł się zagubiony w użytkowaniu tej aplikacji. No i też idąc dalej, poza tymi prostymi opisami, które w głównym trzonie są tak samo możliwe choroby, czyli możliwe choroby, które już są związane typowo z asymetrią twarzy. One nie są klasyfikowane na podstawie układów ICD-10, tylko są wrzucone wszystkie w jeden pułap.
To, co jeszcze mogę wspomnieć o tym systemie możliwych chorób z objawu, bądź też czynników ryzyka, polega to na tym, że aplikacja sama wyszukuje w każdej możliwej chorobie, która istnieje. Myślę, że to jest ogólna taka wiedza, którą mogę się podzielić. Nie jest to w żadnym stopniu jakoś skomplikowane z perspektywy technologicznej, a jeżeli chodzi o kwestię taką praktyczną, myślę, że to jest bardzo przydatny system, który może Wam pomóc. No więc właśnie. No mamy asymetrię twarzy i znowu powiedzmy wchodzimy w jakąś chorobę, powiedzmy boreliozę, choroba z Lyme. No to czyli znowu mamy kolejne okienko, jakby w tym głównym panelu wyszukiwania, że możemy sobie właśnie o tej chorobie przeczytać, potem szybko możemy sobie z tej choroby wyjść do tej asymetrii twarzy za pomocą tej klepsydry. I możemy sobie dalej wertować, co jeszcze nas interesuje, co jeszcze byśmy chcieli sobie właśnie poczytać. O zakrzepica zatoki jamistej na przykład, no to mamy, czemu jest stanem zagrożenia życia jej patomechanizm, jeżeli byśmy byli zainteresowani, diagnostyka różnicowa, no to, ale że w diagnostyce różnicowej jest borelioza, no to do tej boreliozy sobie wróciliśmy. No i znowu to, co nas interesuje, do asymetrii twarzy i znowu jesteśmy w panelu, który nas najbardziej interesuje. I to jest właśnie to, co Jakub też powiedział, że ten odnośnik do tych 5 elementów to moim zdaniem mi wystarcza. Nie daję gwarancji, że wszystkim użytkownikom będzie to pasować, ale na pewno z tej perspektywy mojej jest to na razie optymalne i dobre. Chyba że jest coś, co jest tutaj niedodane, no to zawsze możemy sobie dodać notatkę, powiedzmy z jakąś inną jednostką chorobową. Warto wspomnieć o tym, że cały ten system tworzenia notatek oczywiście będzie rozwijany dalej. Będzie tutaj więcej narzędzi, które będą ułatwiać tworzenie właśnie własnych notatek, które ktoś może uznać za warte do dodania. Myślę, że dodanie kilku nowych interaktywnych elementów do tego też w niedalekiej przyszłości będzie dodane. To i to mi chyba zostanie dzisiaj albo na kilka dni nawet, to i to. No, myślę, że wystarczy. Dobra, jeszcze do 3 lecimy. Zapisujemy notatkę. Znowu wychodząc do ekranu głównego, włączamy znowu aplikację, chcemy sobie przejrzeć notatki, no to mamy notatkę do asymetrii twarzy, czyli znowu wracamy do tego menu, które nas interesowało, do notatek, gdzie widzimy to, co zapisaliśmy sobie przed chwilą. I to jest niezależne od tego, czy robimy to przez perspektywę komputera tutaj, czy robimy to przez swojego smartfona, no to i tak cały mechanizm jest ciągle ten sam. Dobrze, no to myślę, że teraz kolejny panel. Dobra, kolejny panel, już to sobie wyjdziemy. No i kolejny panel, no to są czynniki ryzyka. No to czynniki ryzyka to są wrzucone nie tylko same czynniki zewnętrzne, wewnętrzne czy środowiskowe, ale też przyczyny różnych chorób. I sama zasada nawigowania się w tym jest dość podobna i też jest intuicyjna właściwie. W pierwszej kolejności wszystko idzie alfabetycznie w tym momencie, czyli począwszy od dekad życia, które nie zawsze są determinujące. Jeżeli właśnie klikniemy sobie tylko determinujące, no to automatycznie usunie nam te dekady życia, bo choroba może wystąpić w każdym wieku. Właściwie niektóre choroby mają naukowo udowodnione, że występują w różnych ramach wiekowych, dlatego też musiałem to też tutaj ująć. Ale powiedzmy teraz, jeżeli byśmy znowu byśmy wchodzili w kwestię opisu, gdzie mamy powiedzmy astmę oskrzelową, tak samo z brzegu, żeby nie przedłużać, no to astma oskrzelowa, ale opisy już nie polegają na opisie samej astmy, tylko na mechanizmie powikłań, co może ta astma powodować. I to tak samo, czyli znowu tak samo w kilku zdaniach, w kilku opisach, to co może ta astma nam, z czym się możemy spodziewać pracując z pacjentem z astmą. Czyli właśnie zaostrzenie astmy, rozwój POHP, zakażenia płucne, czy odma opłucnowa, czy zwiększona podatność na tlenek węgla, nadciśnienie płucne i hipoksemia. Znowu jest możliwość zrobienia własnych notatek, możliwości wyszukiwania chorób, które dokładnie, należą do tego czynnika. No i tak samo jest jako proponowana farmakologia. Dokładnie, czyli w tym momencie leki wskazane znowu, które są typowe do astmy ostrzelowej na podstawie literatury podręcznikowej. No i znowu to, co mówiliśmy sobie na samym początku, że pracujemy z Dexavenem, no to znowu przechodzimy do panelu, gdzie możemy sobie do tego leku wejść, zobaczyć sobie interakcje, które nas interesują,
wyjść sobie z powrotem do czynniku ryzyka, jakim jest właśnie ta astma oskrzelowa. I z tym pracowaliśmy i tutaj z powrotem do tego wracamy. Także do rozwoju wiedzy dobre. No i co właściwie? Jeszcze jest jedna rzecz, co bym chciał właśnie tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o kwestie objawów, o kwestie chorób, no to na przykład właśnie, jeżeli jesteśmy przy astmie, niektóre właśnie elementy, z którymi się Państwo na pewno spotkacie korzystając z tej aplikacji, jest taki żółty tekst, że posiada zalecenia diagnostyczne. Jeżeli sobie właśnie w to wejdziemy, w tą astmę, to w dziale proponowanego ratownictwa znajdzie się nie tylko postępowanie, to jest też to, co musimy tutaj przetoczyć i przeczytać, że postępowanie medycznych czynności ratunkowych należy stosować adekwatnie do zaleceń towarzystw naukowych w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną. Widoczne w aplikacji odniesienia do postępowania i farmakoterapii to musi wybrzmieć, ja to będę podkreślał, pochodzą z wybranych źródeł podstawowej literatury medycznej, wybranych źródeł, na której w dużej mierze opierają się zasady ratownictwa medycznego i związanych z nimi medycznymi czynnościami ratunkowymi. Podstawowa literatura medyczna. Tak jak tu jest tylko ponad 400 chorób, to jest tak samo ponad 400 parę podręczników. To nie są wszystkie podręczniki, jakie są dostępne. Musicie mieć Państwo tego świadomość, że rozwijając tą aplikację będziemy się opierać na nowych podręcznikach, na wszystkim, co będzie wychodziło jako nowe, jako twarda literatura, ale ja obrałem ścieżkę podręcznikową i ja z tej ścieżki na razie nie będę schodził. Więc to jest takie moje postanowienie i mówię, twarda literatura. No i teraz, jeżeli sobie właśnie wejdziemy w kwestię tego proponowanego ratownictwa, no to mamy w punktach potencjalnie to, co możemy robić z tym pacjentem. Czyli począwszy od tlenoterapii, od leków wziewnych, od leków podawanych dożylnie, no i też do decyzji dotyczących transportu, czyli powiedzmy transport do oddziału chorób wewnętrznych z zaplecem oddziału intensywnej terapii, pacjenci pediatryczni, wskazania do hospitalizacji, czyli wszystkie takie elementy, które są typowe ułatwiające naszą decyzję dotyczącą ratownictwa, no to są właśnie wrzucone właśnie w tym proponowanym ratownictwie. To nie jest wymagane ratownictwo, czy rekomendowane, to jest proponowane. To czy będziemy się sugerować tym, ok, natomiast też w aplikacji jest ujęte, że trzeba się stosować do najnowszych zaleceń, że ta aplikacja, ona ma te odnośniki do tych najnowszych zaleceń, ale też mogą być nowe, o których ja mogę nie wiedzieć, bo też jestem tylko człowiekiem i nie mam czegoś takiego, że ja wstaję o godzinie 6 rano jeszcze przed pianiem koguta, żeby otworzyć sobie laptopa i wejść na stronę albo na Via Medica i scrollować sobie to, co jest najnowsze w postępach, bo to jest nie do ogarnięcia właściwie w pojedynkę. Do tego musi być cały twór naukowy, który by cały czas nad tym czuwał, ale to nie da się tego zrobić w pojedynkę. Dlatego też samo tworzenie tej bibliografii, tego piśmiennictwa tyle trwało i też sprawiało to, że wychodziła książka, powiedzmy, z medycyny ratunkowej, która była dostępna kilka lat temu i teraz wyszła całkowicie w zeszłym roku, daje się do 2023, medycyna ratunkowa, bardzo fajnie napisana, zredagowana właśnie przez naszego konsultanta krajowego z dziedziny właśnie medycyny ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, pana profesora Ładnego. Też pozdrawiamy serdecznie. Jeżeli w każdym razie czytałem i też się na pewno na niej opierałem. No, jako wiadomo, główna literatura. Także samo proponowane ratownictwo mamy z głowy w dużej mierze i możemy sobie przejść dalej. Dalej, jak już widzimy kolejne okienko jako farmakologia, no to widzimy tutaj odnośnik właśnie do farmakologii, czyli klikamy sobie, zapoznając się wcześniej oczywiście z wprowadzeniem, mamy możliwość przejrzenia sobie wszystkich 50 preparatów, które mamy dostępne w perspektywie ratownictwa medycznego typu P. No, chcemy poczytać o deksawenie, który tutaj też jest, no to czytamy o deksawenie. Chcemy wpisać, powiedzmy, kwas traneksamowy, no to mamy odnośnik do eksacylu i tak samo, czyli mamy wskazania do stosowania, mamy mechanizm działania, specjalne ostrzeżenia, wskazania i przeciwwskazania, interakcje, dawkowanie i własne notatki. Jeżeli byśmy znowu poczytali coś nowego na temat kwasu traneksamowego, innej drodze podania, albo ewentualnie innej dawce tego podania, zawsze możemy sobie to zaktualizować i mieć cały czas aplikację na bieżąco. No, znowu mówię, że aplikacja żyje razem z użytkownikiem. Książka nie miała tej możliwości. Książka, będąc wydana, nawet idąc z tej perspektywy literatury, ona miesiąc później już mogła być nieaktualna i to jest właśnie ten mankament.
publikacji. Ale bardzo też szanuję to, co robi medycyna praktyczna, że wydają podręczniki aktualne co rok właściwie i to też jestem może nie tyle fanem, ale na pewno wiernym czytelnikiem, gdzie zawsze muszę mieć aktualną wersję tego podręcznika. Dużo rzeczy można też stamtąd sobie zaciągnąć i też się tym posiłkować. Także to jest też taki główny ten trzon. I wracając właśnie sobie do punktu naszego wyjścia, mamy EBM, czyli to, co właśnie jest teraz takie dość w mocnym nacisku. Mamy medycynę opartą na dowodach z perspektywy ratownictwa, ale w takim troszeczkę innym wydźwięku, że ta wartość medycyny opartej na dowodach to jest 151 objawów, chorób lub czynników ryzyka, które są rozpoznawane klinicznie najczęściej. Bardzo dobra literatura, właśnie już odnosiłem się do medycyny praktycznej, wychodziła jako diagnostyka różnicowa oparta na EBM. Także tam też bardzo dużo się posiłkowałem właśnie z tej perspektywy i też było to taką literaturą twardą dla mnie. I powiedzmy znowu, mamy opis astmy, no to jeżeli tą astmę sobie klikniemy, no to mamy opis charakterystyczny zgodny właśnie z EBM, czyli to, co możemy się najczęściej statystycznie spodziewać z daną jednostką chorobową, czyli właśnie taki prosty opis objawów klinicznych, duszność z zasłuchowo słyszanymi świstami, ściszony szmer pęcherzykowy, wywiad w kierunku nasilenia objawów po ekspozycji na zimne powietrze lub wzmożony wysiłek fizyczny. Krótki, prosty opis, czyli ten nawet, który możemy uzyskać od samego pacjenta, zbierając wywiad. No i teraz te zalecone badania EBM, no to mamy tutaj te zalecenia badania EBM nie do stosowania je w praktyce przedszpitalnej, ale na przykład do elementów, które możemy się spotkać w dokumentacji medycznej, czyli jaką pacjent miał zlecone badania, czyli powiedzmy spirometrię, próby prowokacyjne i o tym wszystkim możemy tutaj poczytać, z tym wszystkim możemy się zapoznać, tak żeby być tak samo na bieżąco z dokumentacją medyczną, którą ma pacjent. I teraz jeżeli z tego etapu przejdziemy sobie w element, no to mamy możliwość odesłania nas do perspektywy choroby, jaką jest astma ostrzelowa, gdzie możemy sobie znowu o niej poczytać, możemy zapoznać się, dlaczego jest stanem zagrożenia życia, znowu przejrzeć proponowaną farmakologię, możemy przejrzeć proponowane ratownictwo lub napisać własne notatki, te, które nas ciekawią, znowu z perspektywy jakiejś literatury, która wyszła całkiem niedawno. I tak by to wyglądało, moi drodzy. Notatki, tak jak już tutaj też powiedzieliśmy, przeskoczyliśmy sobie trochę wcześniej, notatki można tworzyć na podstawie głównego panelu, czyli właśnie tutaj w prawym dolnym rogu stwórz własną notatkę, stwórz nową notatkę i możemy sobie ją przypisać do danego elementu i możemy sobie ją mieć do niej wgląd w każdej chwili, kiedy nas to interesuje. Także to jest temat samej wyszukiwarki, czyli właśnie tego okienka znajdź. Jacek, jesteś? Czy już śpisz? Ja pierwszy raz w historii NT-Live mam okazję, drodzy Państwo, pisać komentarze i witać się z Wami, być z Wami właśnie w tej drugiej rzeczywistości, bo tak się właśnie często zdarza, że my, drodzy widzowie, słuchacze, rozmawiamy na antenie z gośćmi, a Wy i tak żyjecie swoim życiem i trochę równolegle do nas prowadzicie dyskurs. I tutaj właśnie się to dzieje i mam wielką frajdę, żeby to teraz robić. Jestem, drogi Igorze, jestem, drogi Jakubie. Przypomnę wszystkim tym, którzy teraz do nas dołączyli, że słuchają Państwo całej instrukcji obsługi w zaminowanym terenie 2.0. Wydaje mi się, że zostało nam jeszcze garść niewielka informacji, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić i zaraz później otwieramy część Q&A, tak więc wszystkie pytania, które już teraz pojawiły się w komentarzach, nie pozostaną bez odpowiedzi. Proszę uprzejmie, panowie. Dobrze, no to w takim razie, jak jesteśmy gotowi, no to możemy wejść sobie do elementów diagnostyki różnicowej. Dlatego ja z perspektywy ratownictwa bardzo jestem ostrożny, jeżeli chodzi o używanie słowa diagnostyka różnicowa, bo nawet jeżeli byśmy otworzyli ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tam nawet w tej ustawie nie ma słowa na temat diagnostyki różnicowej. Tak naprawdę pułap ratownictwa, ten pion, w którym my się znajdujemy, nie służy teoretycznie do prowadzenia diagnostyki różnicowej. No ale teraz można zadać pytanie, no ale Igor, no to przecież pisałeś książkę o elementach
różnicowej, masz w aplikacji elementy diagnostyki różnicowej, no to o co chodzi? No właśnie chodzi o to, żeby pokazać nam wszystkim, żebyśmy uzmysłowili sobie i zobaczyli, po jakim gruncie my naprawdę chodzimy, jak bardzo wielkim tym polem minowym ta ścieżka, ta koncepcja tego ratownictwa u nas w Polsce jest. Przecież dla mnie z perspektywy wyjazd do interwencji, inne złe samopoczucie, to jest jedna z najtrudniejszych interwencji. Przyznaję się szczerze, ja jeżeli miałbym wybierać, ja wolę pracować z pacjentem, który, wiem, że to brutalnie też może zabrzmi, ale dla mnie prosty pacjent, który jest od wstrząsów zwyż, bo na to są standardy, na to są algorytmy, ale jeżeli jesteśmy w perspektywie pacjenta, który nie jest we wstrząsie, który nie jest w stanie nagłego zagrożenia życia, no to jesteśmy na interwencji, które być może jest stanem zagrożenia zdrowotnego, a jeżeli tam jesteśmy, no to znaczy, że dyspozytor ten stan zagrożenia zdrowotnego widział. I teraz też pytanie, znowu wszystko zależy od naszej wiedzy medycznej. To jest tak jak zbierając wywiad. Jeżeli znamy jednostkę chorobową, jeżeli wiemy, jak się ona objawia, to my o te objawy zapytamy. Jeżeli nie wiemy takich elementów, no to my o te objawy nie zapytamy, możemy popełnić błąd. I teraz znowu z tej perspektywy te elementy tej diagnostyki różnicowej, no też można je porównać do badania pacjenta, badania podstawowych parametrów życiowych, badania układu oddechowego, badania układu krążenia, układu nerwowego, badania ekspozycji, która w większej części literatury dla ratowników jest tak opisana minimalistycznie. Ja rozumiem, dlaczego jest ona opisywana minimalistycznie, bo założenia systemu są troszkę inne, ale wydźwięk, w którym my pracujemy, jest też inny. No to są dwie strony medalu. Wszyscy, którzy jeżdżą, wszyscy, którzy studiują, byli na praktykach, wiemy, jak wygląda ratownictwo i wiemy, jak bardzo musimy sobie z tym radzić. Także te elementy tej diagnostyki różnicowej skupiamy sobie na zasadzie testu, ale dla nas. Jeżeli właśnie klikniemy sobie w ten element, no to mamy też kilka elementów, które musimy sobie tutaj przeczytać. Jest dość tego sporo, ale zalecam, że wszyscy, którzy się zdecydują zakupić tą aplikację, którzy chcą z nią obcować, to znowu zalecam do szczegółowego przeczytania zasad użytkowania tego kafelka, jakim jest ten element tej diagnostyki różnicowej. Trzeba się z tym zapoznać. Ja nie będę tego opisywał wszystkiego, bo to za długo by to szło. Okienka, które wygląda dość chaotycznie, ale to jest tylko z pozoru właściwie. To jest jedno miejsce, w którym można wpisać to, co nas interesuje, czyli można powiedzieć, to jest taki kalkulator, który ma przeprowadzić użytkownika od wpisywania objawów i czynników ryzyka do choroby, o której myślę, o której ja myślę jako użytkownik, a nie to, co zgłasza nam pacjent. Bo my też musimy mieć na uwadze to, że nasi pacjenci, to co w dużej mierze ratownicy popełniają błąd. Ja nie boję się tego powiedzieć, bo kiedyś też się na tym łapałem, że ja będąc na interwencji starałem się wszystkie objawy, które ma pacjent, czynniki ryzyka, przyczyny włączyć w jedną jednostkę chorobową. A to nie można tak robić. To jest w ogóle, jeżeli byśmy się chcieli skupić właśnie w tej kategorii, no to zamknie nam w ogóle pole myślowe i my za chwilę wpadniemy na minę. Ale jeżeli okaże się, że kilkanaście schorzeń, wystarczy spojrzeć w dokumentację medyczną. Jeżeli właśnie jestem jako powiedzmy kierowca, zajmuję się badaniem pacjenta, mój kierownik zespołu siedzi w dokumentacji i tylko podnosi kartę z wypisami i mi pokazuje, ile wytłuszczonym drukiem jest z wypisu ze szpitala jednostek chorobowych, które są rozpoznane klinicznie. No to wiadomo, że nasza diagnostyka różnicowa, ona w tej perspektywie, ona już właściwie nie istnieje. Jedynie co my robimy, zabezpieczamy podstawowe parametry życiowe, parametry krytyczne, i zgodnie z założeniami systemu w stanie nie gorszym wybieramy odpowiedni ośrodek szpitalny w porozumieniu czy to z dyspozytorem, czy podejmowanie decyzji tam naszą indywidualną. Kierujemy tego pacjenta właśnie w stanie nie gorszym do właściwego szpitala, adekwatnie do konstelacji objawów, które my uzyskamy. No dlatego też wyjdę sobie jeszcze na chwilę z tego, pozwolicie Państwo. I na przykład, jeżeli byśmy chcieli sobie wpisać powiedzmy prosty objaw na zasadzie bólu brzucha. Mamy ból brzucha, też posiada zalecenia diagnostyczne. No to jeżeli posiada zalecenia diagnostyczne, no to mamy znowu krótki do tego opis, ale też mamy obraz bólu brzucha wymagający natychmiastowej diagnostyki lub leczenia chirurgicznego. Czyli mamy obrazy pacjenta, które powinny nas skłonić do podjęcia decyzji, czy wybrać ośrodek szpitalny tam, gdzie jest
jest zarówno chirurgia, jak i inne oddziały, ale tutaj też powinniśmy się kierować właśnie dobrem pacjenta, jego czasem. No przede wszystkim pamiętamy ten okres złotej godziny, złotego okresu, który no, tyka w przypadku doznania urazów. No, moi drodzy, ten zegar tyka nie tylko w przypadku doznania urazu, ale też tyka w przypadku chorób, które ten pacjent ma. I pytanie, w którym miejscu tykania tego zegara jesteśmy na interwencji? Czy jesteśmy w tym momencie, kiedy pacjent ma początki choroby wrzodowej, gdzie jego typowymi objawami w tej chwili są nudności i ból brzucha, który jest łagodzony spożyciem posiłku, czy jesteśmy wtedy, kiedy on już ma kliniczne objawy zapalenia? Także to jest jedna choroba, a cały ten przestrzał czasowy, w którym my u tego pacjenta jesteśmy, jest różny i na to też musimy być gotowi. Także, tak jak mówię, czasami przejście stanu zagrożenia zdrowia w stan zagrożenia życia trwa w tym okresie bardzo niewiele. Dlatego też chciałbym, żeby to tutaj wybrzmiało i już wracamy do tego głównego elementu, jakim jest ta nasza wyszukiwarka tej diagnostyki różnicowej. I na przykład teraz, no widzimy tutaj w prawej części achalazję przełyku, chorobę Pageta, chorobę Zlimę, AIDS, akrocyjanozę, no dużo elementów. No też jeżeli byśmy sobie chcieli z tej perspektywy kliknąć, no to no klikniemy i jesteśmy tutaj, gdzie byliśmy w tej pierwszej kolejności. Także no przejrzymy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię znowu teraz sprawdzenia mnie jako, czy mam odpowiednią wiedzę, odpowiedni zasób i czy mam możliwość z tym kalkulatorem się pobawić. No to weźmy sobie powiedzmy pacjent z bólem w klatce piersiowej, czyli piszemy znowu skrótem, nie piszemy całej frazy, tylko to, co nas interesuje. Mamy ból, wyskakuje jako pierwszy, ból w klatce piersiowej, zaznaczamy. Pojawia nam się odnośnik do samego bólu w klatce piersiowej, do tego dołożymy duszność, znowu skrótem, do tego dołożymy kaszel. Zobaczcie też Państwo, co się dzieje po prawej stronie ekranu. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że tutaj Igor użył określenia odnośnik, ale tutaj objawy oraz czynniki ryzyka, które są widoczne w górnym panelu, służą do kasowania tego objawu bądź czynniku ryzyka, który został wybrany. Jest to właśnie ten element, o którym było mówione wcześniej, że jest to sam szkielet tej aplikacji. On sortuje po prostu wszystkie choroby w oparciu o objawy i czynniki ryzyka, które zostały wybrane. No, także idziemy sobie dalej. Czyli mamy pacjenta z kaszlem, dusznością, bólem w klatce piersiowej i dołóżmy do tego jakiś czynnik ryzyka, na przykład powiedzmy unieruchomienie. Myślałem o zatorze tętnicy pustej. No to mamy odnosik od razu do zatoru tętnicy pustej. Żeby też nie być gołosłownym, bo też mogłem sobie to w tej chwili właśnie przeczytać, że taka sytuacja mogła mieć miejsce, ale powiedzmy sobie, weźmy coś innego. Ja myślę o klasterowym bólu głowy. No to więc weźmy sobie ból głowy, znowu pisany skrótem. Do tego dodamy sobie z objawów takich charakterystycznych zaczerwienienie twarzy. Mamy. Do tego damy sobie wyciek z nosa, wyciek wydzieliny z nosa. Do tego damy sobie męską. I do tego damy sobie jeszcze, powiedzmy, pobyt na dużej wysokości. Wycieczki górskie. Myślałem o klasterowym bólu głowy, co dlatego mi się w kalkulatorze zgodziło, że 3 objawy i 2 czynniki ryzyka. I to odesłało nas do elementu właśnie tego klasterowego bólu głowy, który znowu, mogę sobie kliknąć, przejść sobie do opisu, objawów, czynników ryzyka, patofizjologii, proponowanej farmakologii, ratownictwa, stworzenia własnej notatki. Znowu, jak wyjdę, wracamy do punktu wyjścia. Czyli tak ogólnie mówiąc, to im bardziej doprecyzujemy te objawy oraz czynniki ryzyka, które są unikalne, zaskutkuje to tym, że znacznie lepiej ten algorytm wyszukiwania się sprawdzi. No dokładnie tak, czyli po prostu musimy też dysponować wiedzą medyczną, żeby w tym kalkulatorze się bawić. No ale to co widzieliście wcześniej Państwo, no to w tym kafelku znajdź, no to tam jest ta cała wiedza, którą możemy się tutaj w tej perspektywie bawić. Co jest jeszcze też istotne, tutaj u samej góry widzimy właśnie przejść do układów. No to jeżeli przejdziemy sobie do układów, no to odsyła nas do klasyfikacji ICD-10. Czyli w tym momencie wszystkie te objawy, które były zaznaczone, powiedzmy, że ja sobie wejdę właśnie w kategorię układu nerwowego, no to mamy zaznaczony jako klasterowy ból głowy. Jeżeli byśmy sobie weszli powiedzmy w choroby układu krążenia, no to co sobie na razie zminimalizujemy?
To jest jedynie Aha, dobra. podgląd. Okej, dobra, jasne. Choroby układu krążenia, no to mamy tutaj już inne, że zobaczcie, że objawy, że mimo, że mogą być podobne, ale nie ma żadnych czynników ryzyka. Ale tutaj znowu z kolei, jako układ nerwowy, 3 objawy i 2 czynniki ryzyka. Także pod względem edukacyjnym robi to fajną robotę. Też fajnie w ogóle na zajęcia ze studentami, jak też czasami używam, czy właśnie będąc na kursie tam własnego autorstwa tam z interwencji przedszpitalnych, właśnie w stanach zagrożenia zdrowotnego, no też często się posiłkowałem tym pierwszym tworem tej aplikacji właściwie, o którym Jakub powiedział. Ale co jest też jeszcze ukryte tutaj, to jest różnicowanie. I to różnicowanie pozwala nam sklasyfikować pod względem objawów i czynników ryzyka 2 choroby. Weźmy sobie na przykład chorobę w postaci, no nie wiem, weźmy klasterowy ból głowy, to co już było. I drugą chorobę, jaką jest migrena. Myślę, że to jakiś dobra. Tutaj zauważyłem dosyć ciekawy komentarz dotyczący sztucznej inteligencji o różnicowaniu objawów u pacjentów. Czy w naszym algorytmie jest wykorzystywane? Nie. Nasz program nie wykorzystuje żadnego systemu sztucznej inteligencji. Wszystko na podstawie literatury. To wszystko jest na podstawie literatury medycznej. Cała funkcjonalność tej aplikacji jest w oparciu o informacje, które zostały już wprowadzone i które mogą być modyfikowane przez użytkowników w formie notatek. No właśnie, czyli to, co też powiedział mój dawny kolega z wydawnictwa, z ratownictwa praktycznego, benedyktyńska robota. Wszystko tutaj, co Państwo widzicie, było wydłubane, a właściwie wdłubane ręcznie. To właściwie nic nie pomagało w tworzeniu tej aplikacji, poza własnymi palcami, no i moim bratem, który umiał to przelać na język C#, którym ja podejrzewam, że nigdy w życiu nie będę władał i no, to jest nie moja działka, ale no, jakbyście Państwo widzieli, jak mój brat, jak Jakub pisał ten kod, to nie da się tego opisać w ogóle. No ale to już tam o tym może powiesz później, jak będziesz się chciał pochwalić. Dobra, i teraz zobaczcie Państwo, czyli właśnie tutaj objawy te, które są, no to charakterystyczne właśnie dla klasterowego bólu głowy i charakterystyczne dla migreny. Wspólne te, które są na środku, czyli właśnie tutaj widać zmęczenie, osłabienie, nudności, wymioty, ból żuchwy, anizokoria, możemy wejść w anizokorię nawet z tego pułapu, no i przeniesie nas do ekranu, w którym już tak samo byliśmy, czyli możemy na szybko sobie przejrzeć, co to jest, z czym się to wiąże, jak to klasyfikować, no i szybko wychodząc przechodzimy znowu do ekranu właśnie tego wyjściowego, tego kalkulatora. Także to jest właśnie od tego tak naprawdę zaczęliśmy. Tworzyliśmy aplikację, żeby stworzyć coś, co mogłoby ułatwić ratownikowi diagnostykę, ale to nie mogło mieć takiego wydźwięku. Ta aplikacja, ona nie będzie służyć w tej wersji, w tym wymiarze do diagnostyki różnicowej pacjentów, z tego względu, że ta aplikacja ma tylko 400 czemu zauważyć to? Tego zagrożenia życia musi odbyć. Aha, właśnie. Tylko właśnie dlatego, że ta aplikacja ma tylko 432 choroby. Także to jest tylko 1/3 wyjęta z ICD-10. Także owszem, mam plan, żeby tą aplikację cały czas aktualizować, żeby systematycznie były dodawane nowe choroby, które też mogą być z pogranicza stanów zagrożenia życia lub zdrowia, ale to też, tak jak mówię, no jest to kwestia czasu. Trzeba przy tym siedzieć, trzeba przy tym dłubać, no ale też między innymi jest jeszcze praca na uczelni, jest praca w pogotowiu, także na wszystko musi być czas. No i przede wszystkim czas dla rodziny, którą właśnie też pozdrawiam, bo trzymali kciuki. Także to jest element tej diagnostyki różnicowej. Jacek, śpisz? Drodzy Państwo, ja tutaj czuwam nad Wami, żebyście się za bardzo nie rozpędzili, tak więc cieszę się bardzo, że już tak drobiazgowo przedstawiliście te wszystkie kafelki czy te pozycje. Bardzo fajnie, że zarówno merytorycznie Ty to, drogi Igorze, wyjaśniasz, a Twoim supportem technicznym jest Jakub, który wyjaśnia tajniki. Drodzy Państwo, pojawiają się pytania, za chwilkę będziemy starali się na wszystkie przekazać Państwu odpowiedzi, po to, żebyśmy nie zaburzali tutaj tej kwestii prezentacji aplikacji, bo tak jak wspomniałem na początku, z audycji zostanie wyodrębniona
ta część, która posłuży się będzie dla Państwa swoistą instrukcją obsługi w poruszaniu się w zaminowanym terenie. Dzisiaj wersja 2.0. No, czyli kontynuujemy? Kontynuujemy teraz, omówimy te KMCR-y oraz schematy. Dobra, karty medycznych czynności ratunkowych to jest taki uśmiech w stronę książki. Tam można powiedzieć, że sam opis tej książki polegał właśnie na tym, że znajdowała się jednostka chorobowa, która była głównym elementem opisu całego schematu badania, czyli właśnie był powód wezwania, były wrażenia ogólne, wywiad sample, OLTCAT, jeżeli zachodziła taka konieczność, no i takie wnioski wynikające z badania ABCDE. Ale tutaj, z racji tego, że są inne możliwości i techniczne, no to poszliśmy w samym standardzie, ale trochę w innej wersji. Tutaj można by powiedzieć, że jeżeli klikniemy sobie opcję wybierz kartę, no to mamy tutaj możliwość przejrzenia ponad 40 jednostek, ponad 40 interwencji, które są opisane na podstawie literatury medycznej. Także wszystko jest właściwie ujęte. Też nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby ta aplikacja, ona gdzieś tam znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości pod kątem jakiegoś danego stanu chorobowego pacjenta. Dlatego też posiłkowałem się głównie aplikacją literacką, co scaliłem właśnie opisy ze schematów badań z diagnostyką różnicową i wyszukiwarką. Zaraz to Państwu zademonstruję. Czyli w tym momencie powiedzmy mamy pacjent 52 lata, ból brzucha, w wywiadzie choroba zwyrodnieniowa stawów, wzywa osobiście. No to więc jeżeli sobie to klikniemy, no to przeniesie nas do prostego opisu, który łudząco przypomina wywiad, który mamy w dokumentacji. Także jeżeli klikniemy właśnie otwórz kartę, no to przenosi nas do łudząco podobnej wersji, którą mamy w systemie SWD, PRM SWD 2.0. Nie jest to w 100% skopiowana grafika tej karty medycznych czynności ratunkowych. Jest tutaj tylko ten trzon medyczny, który nas najbardziej interesuje. Nie ma tutaj danych wrażliwych, nie ma tutaj danych pacjenta, nie ma tutaj danych składu zespołu. Jest tylko opis, jest tylko wywiad, jest opis. Oczywiście no, na telefonach może to wyglądać trochę mało czytelnie, ale jeżeli tak uważamy, no to jeżeli sobie klikniemy, no to przyniesie nas to do przybliżenia właśnie całego opisu, czyli całego wywiadu sample w połączeniu ewentualnie z wywiadem OLTCAT, jeżeli jest taka konieczność. Tak samo jest z perspektywy opisu, czyli możliwość sobie przeskrolowania zgodnie z zasadami dokumentacji medycznej, czyli w opis w 4 wariantach, czyli nie w 4 wariantach, tylko w 4 blokach, czyli jak wyglądał pacjent od wejścia do mieszkania, jakie były wyniki badania przedmiotowego, jakie było postępowanie farmakologiczne i ratownicze i w jaki sposób zakończyła się interwencja. I to tak samo mamy tutaj opisane w karcie. Wszystkie odnośniki, te, które widzimy tutaj, one są zaznaczone już autorsko, one nie podlegają żadnym modyfikacjom, bo musi mieć to realny jakby wydźwięk analizy dokumentacji. Nie możemy tego na razie z tej perspektywy modyfikować. Mamy tutaj wpisane parametry oddechowe, parametry saturacji, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, mamy tego charakterystycznego ludzika, który nam towarzyszy na każdym dyżurze w dokumentacji. Mamy tutaj opis objawów, skóry, jamy brzusznej i przechodząc właśnie do całości, mamy tutaj rozpoznanie, jakim jest ból brzucha. Nie jest to wskazana konkretnie jednostka chorobowa, mimo że ona może wynikać z opisu lub z wywiadu, natomiast rozpoznaniem technicznym, w którym my pracujemy, ja się przynajmniej skupiam głównie na R. Ja się nie stosuję się, jeżeli chodzi o stawianie pewnej diagnostyki, pewnej diagnozy, tylko zawsze mam rozpoznanie techniczne. Nawet jeżeli pacjent z obrazu klinicznego przedszpitalnie wygląda na zaostrzenie astmy, mimo że on dostał nawet takie leki, to i tak moim rozpoznaniem będzie duszność, czyli z reguły objaw pierwszego rzędu, jaki mi ten pacjent zgłosił. No i znowu teraz tutaj, w tej dokumentacji, co mamy do tego wgląd, mamy możliwość przeglądania leków, te, które pacjent na tej interwencji właśnie dostał, czyli jak dostał metoklopramid, dobrze, dostał deksamen, dobrze, dostał pyralginę, 1 gram, przechodzimy sobie do pyralginy, znowu mamy możliwość przejścia do mechanizmu działania, do specjalnego ostrzeżenia, wskazań i przeciwwskazań, interakcji, dawkowania i własnych notatek. Zamykając, wychodzimy sobie jeszcze niżej i tutaj to, co jest już najistotniejsze, tutaj właśnie pod kątem analizy dokumentacyjnej jest interpretacja wywiadu
opisu i interpretacja postępowania. Jeżeli już klikniemy sobie na interpretację tego wywiadu, to mamy tutaj objawy, które były ujęte w dokumentacji, na przykład jak wzdęcia, i mamy już jednostkę chorobową, z którą pracowaliśmy, czytając tą dokumentację. Założyliśmy, że jest to choroba wrzodowa, to mamy opisany w prostych słowach patomechanizm, dlaczego dochodzi do wystąpienia wzdęć. Jeżeli są nudności i wymioty, tak samo, czemu choroba wrzodowa żołądka powoduje nudności i wymioty, czemu powoduje ból brzucha. Jeżeli są przyczyny, bo o tym też sobie dojdziemy, mamy przyczyny, no to tak samo w tych przyczynach możemy sobie przyjmowanie NLPZ. Czemu NLPZ-y powodują chorobę wrzodową? Czemu nikotyń spowoduje chorobę wrzodową? Wszystko w prostych, intuicyjnych opisach. Mamy znowu po prawej stronie odnośniki. Interesuje nas ból brzucha? Bez problemu do bólu brzucha wejść. I znowu analiza, tak samo jak było wcześniej, zamykamy, wracamy do interpretacji. Znowu wychodzimy i interpretacja opisu jest pisana w ten sam sposób, co interpretacja wywiadu. Ból brzucha, wychodzimy. Interpretacja postępowania, czyli tutaj już w tych odnośnikach mamy postępowanie, mamy odnośniki jako podstawową diagnostykę różnicową, czyli z czym takiego pacjenta można byłoby klasyfikować. I dodatkowo jeszcze w interpretacji jako sposób przekazania pacjenta zgodnie ze standardem ATMIST-ETA ewentualnie, tak żeby tak samo sobie można było też przybliżyć całą tą interwencję do wyciągania takich najistotniejszych informacji, które będziemy potem przekazywać właśnie czy to triażyście w szpitalu, czy to personelowi lekarskiemu na izbie przyjęć, czy na SOR-ze, czy gdzie tam będziemy według naszych tam wizji i wyników badania tego pacjenta kierować. Także tak wygląda kwestia karty medycznych czynności ratunkowych. Jest ich ponad 40, także też jest przy czym czytać, jest przy czym kawę pić. Także to możemy pominąć i wrócić do ekranu tytułowego. Techniczne rzeczy? Coś? Z cancerów raczej nie ma nic do dodania. Tutaj wszystko mam wrażenie, że wyczerpałeś. To teraz przejdziemy do schematów badań podmiotowych i przedmiotowych. Tak, no i tutaj ten schemat badań podmiotowych i przedmiotowych, no to jest ta właśnie kwestia ujednolicona, ustandaryzowana i przede wszystkim w takiej wersji extended, to co było w książce. Tylko że już tak samo w pełni w wersji interaktywnej. Znowu zalecam zapoznać się dokładnie z wprowadzeniami, jeżeli się zdecydujecie Państwo na zakup, to trzeba dokładnie przeczytać wszystkie elementy wprowadzające. I teraz podział. Ja jako autor kursu z badania pacjenta prowadzonego właśnie w ośrodku szkolenia opracowałem schemat badania na zasadzie 3 kroków. To jest schemat, można powiedzieć, mój autorski, który ja wykorzystuję w czasie pracy zawodowej. Czy się sprawdza? Dla mnie się sprawdza. Ktoś może mieć inny. Ja nie nalegam do tego też, żeby ten swój schemat, który działa, zmieniać. Każdy działa na zasadzie swoich opracowanych właśnie elementów, żeby się na tych interwencjach odnajdywać. Ale też jedynie co za tym przemawia właściwie ten schemat, to, że każdy kurs, mimo że jest teraz certyfikowany i nadawany z góry, no to nad tym schematem tego badania jest zgoda konsultanta wojewódzkiego z dziedziny medycyny ratunkowej, także też mam takie, można powiedzieć, takie wewnętrzne poparcie, że no, nie jest to tylko mój indywidualny schemat, który stworzyłem, ale też jest poparty przez osobę wyżej. Także znowu, jeżeli byśmy interesowali się wrażeniami ogólnymi, klikamy we wrażenia ogólne i teraz tutaj tak samo, stan ogólny, czyli w tym momencie ocena wrażeń ogólnych, jak wygląda pacjent, na co należy zwrócić uwagę, na jakie pytania należy sobie odpowiedzieć, jeżeli rozpoczynamy interwencję. I tak samo mamy tutaj odnośniki, że widzimy u pacjenta, u którego występują drgawki, no to tak samo jest możliwość przejścia do definicji jako objawu tych drgawek, proponowanej farmakologii, możliwych chorób, notatek. Znowu to zamykając, mamy możliwość powrócenia do tego elementu, który nas interesuje, czyli znowu stan ogólny, wrażenia ogólne według SOS, mamy cały wywiad sample, gdzie we wprowadzeniu jest tak samo ujęte zasady prowadzenia takiego wywiadu medycznego, zasady etyki, którą też należy się kierować, no i też poprzez scrollowaniu mamy indywidualne odnośniki do kwestii właśnie symptomów, do alergii, medykamentów przebytych, czy do ewentualnych okoliczności, które poprzedzały zachorowanie. W tej aplikacji mało jest informacji dotyczących pacjentów urazowych, no ale na temat pacjentów urazowych to czuwa bardzo duża grupa robocza ITLS czy PHTLS, także tutaj też myślę, że temat jest na tyle wyczerpujący, że nie ma sensu go tutaj nawet powielać. No nie byłby rozwojowy na pewno w tym momencie. Jeżeli chodzi o kwestię, potem wywiad Oldcard,
potem schemat badania ABCDE, czyli też podział na poszczególne elementy, które nas interesują. Tutaj, co jest na pewno ujednolicone, to co było ujęte wcześniej jako schemat RTWO, schemat HE plus 4P, to jest też, można powiedzieć, kontynuacja tego, co jest w książce, tak żeby też ludziom nie burzyć właśnie jakiegoś standardu. Więc układ nerwowy, to co jest właśnie tutaj najistotniejsze, no to jest ten układ scalony według PGMSO, nowy skrót właściwie dotyczący właśnie badania neurologicznych, wszystko według literatury i standardów medycznych. Ekspozycja, to co jest właśnie pomijane w tej literaturze, no to mamy podział na głowę, szyję, klatki piersiowe, jamę brzuszną i kończyny i tutaj z tej perspektywy to badanie jest bardzo rozległe. Jeżeli klikamy sobie dalej, wchodzimy właśnie w elementy ogólne głowy, czoło, oczy, uszy, jama nosowa, jama ustna. Wszystkie te elementy są interaktywne, każdy element jest możliwość kliknięcia, przejścia, doczytania, uzupełnienia wywiadu. Właśnie to, co jest istotne, czym się też sugerowałem, pisząc te schematy badań podmiotowych i przedmiotowych, to jest to, że sample i oldcard nie zapełnia wszystkiego, że każdy ratownik, że na interwencji musi się skupić na temat, co jeszcze, jakie zadać, co jeszcze dopytać, z czego jeszcze wyciągnąć wnioski. A tutaj w tej aplikacji właśnie włożyłem te elementy, że ten wywiad w tej ekspozycji, on jest uzupełniany, że przeprowadzając badanie przedmiotowe, uzupełniamy sobie elementy właśnie badania podmiotowego. To jest takie rozwinięcie właściwie tego wywiadu medycznego. Także i to jest znowu tak jak widzicie Państwo, odnośniki, tu już tutaj nie będę tego klikał, bo tego jest bardzo dużo, są odnośniki do tego, co nas interesuje. Możemy sobie przeskrolować, dochodzić sobie do elementów, powiedzmy opadanie powiek, opadanie powieki, no to mamy te same informacje, to co było mówione wcześniej właściwie. Czyli tak samo wychodzimy sobie, jeszcze cofamy się, mamy szyję, klatkę piersiową, kończyny, tak samo wszystkie te elementy i właściwie to byłoby tyle. No jest dużo tego czytania, to naprawdę nie skończylibyśmy tego dzisiaj robić, a audycja za niedługo się kończy, więc ja także w ten sposób, w tej perspektywie cały ten element, jeżeli chodzi o te główne cztery bloki, no to one są omówione. Co bym jeszcze chciał tylko, tak żeby już sumując, Jacek, zanim dopuszczę Cię do głosu, piśmiennictwo, wszystko, cała twarda literatura podparta ISBN-ami, czyli każdy podręcznik, każde źródło, które tutaj jest wytłuszczone, jest przedstawione, żeby każdy użytkownik miał możliwość odniesienia się do tego, z czego ta aplikacja korzysta i łatwiej, tak jak mówię, od samego początku powiedziałem, łatwiej mi było bazować na podręcznikach, bo artykuły naukowe, które były dostępne w internecie, spotkałem się kilka razy z tym, że nawet zapisywałem sobie odnośnik do strony internetowej, gdzie po kliknięciu 2 lata później strona była pusta. Czyli po prostu artykuł albo podejrzewam, że się przeterminował i został usunięty, i co jest zresztą słuszne, tylko że aplikacja nie może sobie na to pozwolić, ja muszę mieć twardą literaturę i kupiałem. I dlatego też myślę, że też od niektórych właśnie recenzentów czy testerów spotkałem się właśnie z tym, że dawki leków czy postępowanie ratownicze może się różnić. Oczywiście, że się będzie różnić, oczywiście, że będzie różne, bo w zależności to jest z tego, z czego korzystamy. Czy moje postępowanie jest właściwe? Tak, mam do tego literaturę. Czy Twoje postępowanie jest właściwe, jeżeli opierasz się na innej literaturze? Tak, jak najbardziej. Także do momentu, aż nie będziemy mieć scalonych standardów postępowania z perspektywy ratownika, to możemy się popierać wiedzą aktualną medyczną. Wiadomo, że słabe by to było, jeżeli byśmy przytaczali jakiś podręcznik sprzed 20 lat na przykład, bo te podręczniki, tak jak mówię, też ukłony do medycyny praktycznej, że cały czas się rozwijają, korzystam, bardzo dobrą robotę robią autorzy, mega czyta, trudny podręcznik, ale dobry. Dobra, technicznie Jakub, coś jeszcze mówimy? Myślę, że jeszcze tylko warto wspomnieć o tym, że jest tutaj panel dotyczący ustawień aplikacji. Jest opcja zresetowania wszystkich wprowadzeń, czyli wszystkich tych paneli, które się wyświetlają przy pierwszym kliknięciu danego kafelka, głównych funkcji. Można te elementy tutaj zresetować, by z powrotem wyświetlić wszystkie te wprowadzenia. Jest tutaj opcja oczywiście zmiany na widok pionowy, to dotyczy urządzeń mobilnych. Mogę Ci wejść słowo? Czasami się może zdarzyć właśnie taka sytuacja, że coś za szybko klikniemy, że klikniemy właśnie OK, zanim przeczytamy to wprowadzenie, także zachęcam do tego, żeby sobie wejść w te ustawienia, zresetować te wprowadzenia i przeczytać sobie dokładnie ze zrozumieniem to, co nam ewentualnie umknęło, albo jeżeli byśmy chcieli to jeszcze raz sobie jakoś ułożyć w głowie.
Tutaj ten panel już był omawiany dotyczący tworzenia własnych notatek. Tak jest, dokładnie. Będzie to oczywiście w przyszłości bardziej rozbudowywane. Informacja o aplikacji to póki co bardzo prosty panel dotyczący tylko głównych funkcji, a raczej głównego opisu, kto jest autorem, która jest obecna wersja, jednak będzie to też rozbudowywane o informacje, jakie zostały dodane, zmiany, zmienione coś. No jak w aktualizacji po prostu, Tak. że wychodzi aktualizacja, to ona nie będzie tylko widoczna na sklepie Play, tylko będzie tak samo ona widoczna właśnie tutaj w podzaminowanym terenie. My tutaj weźmiemy, zamieścimy jeszcze jedną informację dotyczącą tego, że aplikacja ona będzie mieć aktualizację co 30 dni. Bo materiałów, one są na tyle, jest dużo przygotowanych tych materiałów, że można je cały czas powielać, dodawać i tak dalej, dlatego też nawet jeżeli będzie taka sytuacja, okoliczność, że ta aplikacja ona się nie zaktualizuje sama, bo nie zawsze tak się dzieje, no to też będzie odnosić przypomnienia, żeby sobie wejść na ten sklep Play i sobie pobrać aktualizację tej aplikacji. Kolejna część to jest dotycząca kontaktu z nami. Jest to bardzo prosty panel, który daje dwie możliwości: wiadomości e-mail oraz zgłoszenia błędu. W opcji zgłoszenia błędu do wiadomości mailowej dołączają się również informacje o urządzeniu. W ramach oczywiście, gdyby ktoś miał problem z wyświetlaniem, to może oczywiście kliknąć tą opcję, my dzięki temu będziemy wiedzieć, który konkretnie model musimy poprawić, żeby wyświetlanie było poprawne. No tak, na przykład właśnie gdzieś tekst się przycina, gdzieś coś się nie wyświetla, jakiś tekst nachodzi na siebie, no to właśnie tutaj możemy właśnie w tej perspektywie ten błąd zgłosić. Co ja bym jeszcze też zachęcał dla użytkowników tej aplikacji i tak jak mówiłem wcześniej, że ta aplikacja żyje razem z użytkownikiem, ja też jestem otwarty na kontakt z ludźmi, że jeżeli byłaby taka sytuacja właśnie, że macie właśnie jakieś informacji, że widzicie właśnie jakąś różnicę w postępowaniu, że literatura, jak macie jakąś nowszą książkę, to proszę, wyślijcie mi wiadomość, ja ją na pewno odczytam, na pewno swoją biblioteczkę małą, skromną uzupełnię i na pewno tą aplikację też będę rozwijał. Ona będzie się rozwijała ze mną tak samo, tylko że jak się rozwija ze mną, to rozwija się z Wami wszystkimi. Jeżeli rozwija się z Wami indywidualnie, to możecie się tym ze mną podzielić. Także to jeżeli Wy się ze mną tym podzielicie, uznamy wszyscy wspólnie, że to jest twarda literatura i trzeba się nad tym posiłkować, no to robimy wprowadzenia do głównych rzeczy w tej aplikacji i temat jest zamknięty i wtedy wszyscy na tym zyskują. Także no, fajna rzecz, no, po tych screenach, co widziałem od testerów, no to robi to robotę. Na pewno robi to robotę, bo pozwala rozwijać się w ratownictwie takim po tej ciemnej stronie medalu. Nie od wstrząsów zwyż, ale od wszystkich do wstrząsu, czyli od stanu zagrożenia zdrowia do stanu zagrożenia życia. I to jest nasze dzieło właściwie, to jest to, co chcieliśmy Wam pokazać, to jest to, nad czym pracowaliśmy prawie przez 8 lat, 8 lat czytania publikacji, 4 plus 4 lata tworzenia samej aplikacji, także w zaminowanym terenie 2.0 oficjalnie uważamy, że ujrzało światło dzienne. Jakub, dziękuję Ci bardzo za pomoc, kawał dobrej roboty, także bez Ciebie by tego nie było.